Kto powiedział, że aby pograć w nowe gry będziecie potrzebowali wyłącznie najnowszego laptopa z super mocną grafiką i procesorem najnowszej generacji? To pytanie oczywiście jest retoryczne, bo dziś zaprezentuję laptopa marki Lenovo Legion z procesorem i7 10. generacji i kartą graficzną GTX 1660 Ti i właśnie dziś przekonamy się, jak radzi sobie w nowych grach ten właśnie sprzęt. Wykonam unboxing, krótką prezentację, a potem trochę pogram i sprawdzę jego możliwości. Zapraszam więc do oglądania. Przejdę teraz do wypakowania tego sprzętu i zobaczymy, co zaoferował nam producent w tym kartonie. Wypakujemy samego laptopa i przejdę do jego prezentacji. Zabieram się więc za wypakowanie tego kartonika. Tu mamy standardowo, jak w każdym kartonie Lenovo Legion, w każdym kartonie z laptopem gamingowym macie coś takiego, czyli taką piankę, w której siedzi Wasz laptop i wystarczy najwygodniej sobie ją wyjąć i wypakować z samego laptopa. O, właśnie w ten sposób, jak ja to zrobiłem. Co mi się bardzo podoba w opakowaniach marki Lenovo, zwłaszcza w tych droższych wersjach, że jakby bardzo dużą uwagę zwracają na to, aby ich produkt fajnie i dobrze zapakować. Tu mamy krótką instrukcję obsługi notebooka, szybki start. Nie wiem, komu to będzie potrzebne, no ale producent dał. Co mi się bardzo fajnie podoba w tych kartonach, że są tutaj takie przegródki kartonowe. Otwieracie i mamy kabel zasilający do zasilacza i mamy sam zasilacz. Czy coś tu jeszcze się znajduje w tych przegródkach? Nie, ale w bardzo fajny sposób jest to zapakowane, czyli wszystko ma swoje miejsce. Mamy bardzo fajnie zapakowanego zasilacza pod takim tekturowym schowkiem, przegródką i mamy bardzo fajnie zapakowanego laptopa w takiej piance, która go otula, żeby on nam nie latał w transporcie. I to bardzo wszystko fajnie jest zrobione i to mi się podoba, że Lenovo bardzo dużą wagę poświęca na poprawne zapakowanie tego sprzętu. Jeżeli chodzi o zasilacz, to mamy tutaj zasilacz o mocy 230 W, 11,5 A, to jest bardzo mocny zasilacz. I jeżeli chodzi o sam sprzęt, ja tu piankę sobie odłożę na bok. Króciutka instrukcja obsługi, oczywiście karta gwarancyjna. Jeżeli chodzi o sam sprzęt, mamy również tutaj zapakowany w takim etui materiałowym, żeby nam się sprzęt nie porysował. I również w środku, co również bardzo mi się podoba, czyli producent stosuje też taki kawałek materiału na klawiaturę, żeby w transporcie, jakkolwiek również używamy w domu, po zamknięciu klapy matrycy, żeby nam się nie odciskała klawiatura na samej matrycy, tak, żeby po prostu nie było śladów tam jakichś zarysowań, odciśnięć tych klawiszy. No i mamy oczywiście świetnie wyglądającego laptopa. W ogóle ta konstrukcja mi się podoba. Ja później będę opisywał tą konstrukcję, tą obudowę, ale mamy świetnie wyglądającego laptopa. Mamy standardowo praktyczne wyjście tych dodatkowych złącz z tyłu, tak po to, aby właśnie z przodu, kiedy korzystamy z laptopa, to mamy jakąś myszkę po kablu i tak dalej podłączone. Jeżeli chcemy więcej urządzeń podłączyć, to mamy z tyłu dodatkowe wyprowadzenia. Z przodu mamy najważniejsze, czyli słuchawki, USB na myszkę i to wszystko. Nic nam więcej tutaj nie potrzeba, żeby nam się to pod ręką nie plątało. Pozostałe wyjścia mamy z tyłu i to mi się bardzo podoba w tych konstrukcjach właśnie Lenovo. I to jest to, co lubię właśnie od Lenovo, czyli przemyślana po prostu konstrukcja. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o unboxing. Teraz przejdę do prezentacji takiej szczegółowej, opiszę specyfikację oraz samego laptopa. Tam, gdzie wysoka wydajność, trwałość i klasa, tam mowa oczywiście o Lenovo Legion 5. W tej wersji, jaką otrzymaliśmy, znajduje się procesor i7 10750H, 8 GB pamięci RAM DDR4 z możliwością rozbudowy do 32 GB, dysk NVMe o pojemności 512 GB. Zainstalowany procesor to najwyższa wersja z tej serii z TDP ustawionym na poziomie 45 W
A przypomnę, że występowały wersje tego układu od 15 do 45 W. Procesor posiada 6 rdzeni i 12 wątków i potrafi rozkręcić się naprawdę wysoko, bo aż do 5 GHz. Bazowe taktowanie układu graficznego GTX 1660 Ti wynosi 1455 MHz i także w tym przypadku zastosowano najwyższe TDP wynoszące 80 W. W słabszych wersjach można było spotkać układy z mocą 60 W. Warto zauważyć, że do dyspozycji gier i aplikacji dostępne jest aż 6 GB pamięci VRAM DDR6. Ekran laptopa to matowa, wydajna matryca z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością Full HD, otoczony z trzech stron wąską ramką oraz umieszczoną u góry kamerą z fizyczną przesłoną. Jeśli chodzi zaś o konstrukcję, to Lenovo dało mi to, co lubię najbardziej w tym designie, czyli mocno przypominający swoim wyglądem sprzęt wysokiej klasy do gier, a nie jakiś niskobudżetowy, szablonowy klocek z uginającymi się pod dłonią plastikami. Obudowy laptopów Legion to przemyślana i sprawdzona konstrukcja, gdzie klapę możemy otworzyć jedną ręką, a w drugiej trzymać na przykład sok z gumi jagód. Od lewej i prawej strony mamy wyprowadzenia najpotrzebniejszych portów, czyli USB i audio na słuchawki, a od tyłu pozostałe wyjścia, tak by kable nie plątały nam się pod ręką. Ja po prostu kocham ten typ obudowy, jaką daje mi Lenovo. Skoro wspomniałem o portach, to po lewej i prawej stronie wiemy już, że są USB i audio od lewej, a w tylnej części znajdują się gigabitowy port LAN, gniazdo USB-C, dwa porty USB 3.2, gniazdo HDMI, gniazdo ładowania oraz antykradzieżowe Kensington. Chłodzenie jest bardzo dobrze rozwiązane, grafika i procesor mają swoje osobne wentylatory, które mogą rozpraszać ciepło aż w 4 strefach kratek wentylacyjnych. Dwa otwory wentylacyjne znajdują się po bokach i dwa w tylnej części obudowy. Z niewidzialnych rzeczy, które są wbudowane, to na przykład karta sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi w standardzie Wi-Fi 6, moduł Bluetooth, wbudowane głośniki Harman Audio Stereo oraz dwa mikrofony. Klawiatura True Strike oferuje pełny antyghosting i miękkie działanie klawiszy ze skokiem 1,5 mm, których konstrukcja umożliwia głębsze naciśnięcie z równą siłą, co wpływa pozytywnie na precyzję i komfort używania samej klawiatury. Skoki klawiszy są ciche i można ich używać, gdy wszyscy śpią. Klawiatura posiada wielobarwne podświetlenie LED RGB, a także wydzielone po prawej stronie klawisze numeryczne. Gładzik dotykowy co prawda nie ma wydzielonych klawiszy, ale za to jest precyzyjny, co powinno zrekompensować brak klawiszy fizycznych. Całością zarządza system operacyjny Windows 10, który oczywiście można zaktualizować do wersji 11, gdyby ktoś miał na to ochotę. Wykonam teraz kilka testów w grach polegających na sprawdzeniu wydajności tego laptopa oraz przyjrzę się kulturze pracy chłodzenia i tego, jak obciążenie gier wpływa na temperatury obu układów CPU i GPU. Zacznę jak ostatnio od gry Cyberpunk 2077. Pomiary wydajności wykonałem na 3 ustawieniach jakości grafiki. Na średnich ustawieniach gra osiąga okolice 60 klatek, na wysokich około 10 mniej i grafika wygląda naprawdę dobrze. Na ultra z włączonym ray tracingiem przy 23 klatkach dużej frajdy z rozrywki nie ma, choć gra na tych ustawieniach oczywiście pójdzie. Dying Light to nowa gra w naszych testach i uważam, że naprawdę warto w nią zagrać. Zwłaszcza, że doskonale oddaje postapokaliptyczny klimat świata zombie. Grę przetestowałem w 2 wariantach, średnim i wysokim. Wysokie ustawienia to najwyższe, jakie oferuje menu gry. Na średnich uzyskałem 163 klatki i grafika wygląda bardzo dobrze. Jest bardziej matowa, ale właśnie taka bardziej mi się podoba. Na wyższych ustawieniach widać ostrzejsze kontury i wszystko bardziej się świeci kosztem ilości FPS-ów, które zmniejszyły się do 117 klatek, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Kolejną pozycją jest gra Ghost Runner. Gdyby ktoś jeszcze nie znał lub nie grał, to gra z ekstremalnie dynamiczną akcją osadzona w cyberpunkowym świecie. Tutaj również jak w przypadku poprzedniej pozycji Dying Light, gra uzyskuje bardzo dobre wyniki, ponad 100 FPS-ów. Na średnich ustawieniach przy 137 klatkach gra ma mniej światła i cieni, ale wygląda nadal imponująco. W trybie epickim z lepszą grafiką pogramy również płynnie, ilość klatek nie spada poniżej 100 i gra zachowuje bardzo dobrą płynność.
W grze Metro Exodus możemy sobie również pozwolić z ustawieniami wysokimi i ultra, dlatego że w jednym i drugim przypadku gra bardzo dobrze działa na testowanym sprzęcie. Na wysokich ustawieniach gra wyciąga 133 klatki, ale trybu ultra też nie musimy sobie tutaj żałować, bo na najwyższych ustawieniach osiągniemy minimum 60 klatek w rozgrywce. Grę Fortnite testowałem na ustawieniach średnich oraz epickich i muszę stwierdzić, że różnicy jakiejś znacznej nie widzę. Gra podobnie zachowuje się po przejściu z trybu średniego na epicki, a spadek raptem kilku FPS-ów nie jest tutaj czymś zauważalnym. I tak na średnich uzyskałem 58 klatek i tu da się zauważyć już gorszą jakość grafiki. Natomiast w trybie epickim powinniśmy utrzymać rozgrywkę na 55 klatkach z dużo lepszą jakością tekstur. Podsumowując testy, stwierdzić można, że testowany sprzęt jak najbardziej poradzi sobie z nowymi tytułami gier. Wszystkie testowane pozycje gier działają bardzo płynnie, bez żadnych spowolnień, pod warunkiem ostrożnego obchodzenia się z ray tracingiem, który bardzo mocno obciąża sprzęt. W każdej grze można przejść na ustawienia wysokie, a nawet epickie, z wyjątkiem Cyberpunka, który nie lubi na tym sprzęcie działać w trybie ultra. Sam laptop wykazał się dużą kulturą pracy. Uruchomienie ponowne laptopa z trybu Windows trwa nieco ponad 20 sekund. Uruchomienie gier jest tak samo szybkie jak ich zamykanie dzięki szybkiemu dyskowi SSD na PCI Express. Układ chłodzenia zasługuje na bardzo wielką pochwałę. Mimo słyszalnego szumu z wentylatorów na poziomie 51 dB, układy CPU i GPU są bardzo dobrze chłodzone. Dużą rolę robi tutaj strefa dobrego odprowadzania ciepła w 4 kierunkach. Temperatury obu tych układów utrzymywały się w okolicach 76 stopni dla GPU oraz 74 stopni dla CPU, co w porównaniu z poprzednio testowanym Asusem TUF Gaming, gdzie procesor dochodził do 100 stopni, albo w laptopie Gateway procesor dochodził do 90 stopni, to tutaj można powiedzieć, że oba te układy były wręcz chłodne. Całość jest bardzo dobrze wykonana, obudowa jest solidna i dobrze spasowana, nic tutaj się nie wygina, zawiasy matrycy są idealnie dopasowane do siły jej otwierania, przez to korzystanie z tego sprzętu jest naprawdę komfortowe, a sam laptop powinien wytrzymać nam wiele lat. Jeśli prezentacja tego laptopa się podobała, zostaw suba i łapkę w górę. Jeśli masz pytania bądź sugestie dotyczące tego właśnie filmu, zostaw w komentarzu, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Link do laptopa macie klasycznie pod filmem. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i cześć.